Dzień dobry Państwu, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab. Czy wiesz, że kilka dni bardzo wysokiej temperatury może obniżyć fotosyntezę nawet o 35%, a wzrost roślin może być zahamowany o 30%? Jest jednak przełomowe rozwiązanie, które jednocześnie pozwala chłodzić roślinę i utrzymać fotosyntezę na takim poziomie, że nie ma utraty plonu. Najważniejszym systemem chłodzenia roślin jest transpiracja, czyli parowanie wody z powierzchni liści przez aparaty szparkowe. Proces parowania pochłania energię cieplną, co obniża temperaturę rośliny, podobnie jak pot chłodzi ciało człowieka. Aby nie dopuścić do przegrzewania roślin, musimy zapewnić, aby aparaty szparkowe były otwarte. Oczywiście dotyczy to upraw, gdzie rośliny mają dostęp do wody. Tutaj możemy zastosować przełomowe rozwiązanie, a mianowicie biostymulator AgroEca Protect, który w tej chwili jest jedynym takim produktem na świecie, który wymusza otwieranie aparatów szparkowych, pomimo tego, że roślina chce je zamykać. Chciałbym teraz pokazać Państwu wyniki badań wykonanych w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Na ekranie widzimy buraka cukrowego i jęczmień po zaledwie 3 dniach przebywania w temperaturze 35 stopni Celsjusza. Po lewej stronie znajdują się rośliny rosnące przez cały czas w optymalnych warunkach plus 21 stopni. Po środku rośliny przeniesione na 3 dni do 35 stopni Celsjusza. Po prawej rośliny opryskane AgroEca Protect i przeniesione na 3 dni do 35 stopni Celsjusza. Proszę zwrócić uwagę na ogromną różnicę. Rośliny niechronione są praktycznie zniszczone. Widzimy bardzo silne więdnięcie, utratę turgoru, zwijanie liści i całkowite załamanie fizjologii. Natomiast rośliny chronione AgroEca Protect zachowały zielony kolor, wigor oraz zdolność dalszego wzrostu. Wszystkie rośliny miały taki sam dostęp do wody. Spójrzmy teraz na wykres przedstawiający wyniki badań nad 4 gatunkami roślin ogrodniczych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Po lewej widoczny wynik transpiracji przy 4-dniowym przetrzymywaniu roślin w 32 stopniach Celsjusza. Drugi słupek od lewej pokazuje poziom transpiracji roślin przetrzymywanych w 32 stopniach Celsjusza, ale opryskanych wcześniej AgroEca Protect. Badania wykazały, że rośliny opryskane AgroEca Protect utrzymywały podczas upałów około 20% wyższą transpirację niż rośliny niechronione. Czy 20% to dużo? Z punktu widzenia fizjologii roślin jest to ogromna różnica. Każda dodatkowa ilość wody przepływająca przez roślinę oznacza skuteczniejsze chłodzenie. Można powiedzieć, że AgroEca Protect uruchamia naturalną klimatyzację rośliny. Zobaczmy teraz kolejny wykres. Badania Instytutu Ogrodnictwa wykazały, że zastosowanie AgroEca Protect przed wystąpieniem wysokiej temperatury, czyli stresu termicznego, pozwoliło utrzymać fotosyntezę średnio nawet o około 100% wyższą niż w przypadku roślin poddanych stresowi bez ochrony. Po lewej pokazuje słupek wartość fotosyntezy rośliny przetrzymanych przez 4 dni w 32 stopniach Celsjusza, a drugi słupek od lewej pokazuje wartość fotosyntezy roślin opryskanych AgroEca Protect i przetrzymywanych przez 4 dni w 32 stopniach Celsjusza. Co ciekawe, w takiej temperaturze nie zaobserwowano objawów uszkodzeń. Co to oznacza? Roślina nie tylko przeżywa stres, ona nadal produkuje, nadal pobiera dwutlenek węgla, nadal produkuje cukry, nadal buduje biomasę, nadal odżywia owoce. Wyniki badań wykazały około 30% wzrost masy roślin chronionych AgroEca Protect w porównaniu do kontroli. Widać to na wykresie. To właśnie dlatego różnice w masie roślin po zakończeniu doświadczenia były tak duże. Rośliny chronione nadal pracowały. Rośliny niechronione przechodziły w tryb przetrwania. I właśnie dlatego stres termiczny jest ukrytym złodziejem plonu, gdyż go nie widzimy. I tutaj dochodzimy do rozwiązania. AgroEca Protect zawiera ustabilizowany kwas potworowy, który w pierwszej kolejności ogranicza infekcję chorób grzybowych, bakteryjnych i wirusowych. Ale po aplikacji, po pewnym czasie dochodzi do rozpadu kwasu potworowego do anionowej formy chloru Cl- oraz wody. Powoduje to zaburzenie równowagi jonowej w komórkach liści przy aparatach szparkowych. Efekt jest wyjątkowy. Aparaty szparkowe otwierają się nawet wtedy, gdy hormon stresu ABA próbuje je zamknąć.
Oczywiście pod warunkiem, że roślina ma dostęp do wody. Dzięki temu wzrasta transpiracja, wzrasta fotosynteza, poprawia się chłodzenie, poprawia się pobieranie składników pokarmowych, przyspiesza regeneracja po stresie. Co więcej, badania wykazały także lepsze zaopatrzenie roślin w wapń, żelazo, mangan oraz inne kationy. Czyli wapń, który powoduje jego brak, suchą zgniliznę wierzchołkową. Można powiedzieć, że Agroeca Protect zapobiega wpadaniu roślin w stres termiczny. Natomiast jak już roślina wpadnie w taki stres, to Agroeca Protect odblokowuje hamulec bezpieczeństwa założony przez hormon stresu ABA. Roślina wraca do aktywnej fizjologii, zamiast przez wiele dni pozostawać w trybie oszczędzania energii. Tutaj bardzo ważne, jeśli chcemy uniknąć problemów wejścia w stan stresu, musimy zastosować Agroeca Protect 12 lub w tym samym dniu rano, kiedy dostajecie informację o stresie. Działanie otwierania aparatów szparkowych trwa 2-3 dni. Po tym okresie ten proces równowaga jonowa wraca do normy. Jeśli mamy cały tydzień upałów i rośliny są w stresie, należałoby zastosować 2 razy w tygodniu Agroecę Protect. Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji o programie ochrony roślin przed stresem nie tylko termicznym czy radiacyjnym oraz osoby, które chciały przetestować przez kilka miesięcy system ostrzegania przed stresem FarmSmart Alert, zapraszam na stronę stresstermiczny.pl. Tam znajduje się więcej informacji na temat wyników badań oraz proponowane rozwiązania. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.